Dzień dobry, Andrzej Mierzwa. Witam wszystkich serdecznie w Kapitalnych Rozmowach. Dziś zabieram Was na spotkanie do Paryża. Położona nad Sykwaną stolica Francji ma wiele polskich akcentów. Począwszy od Placu Warszawy, Place de Varsovie między Trocadéro i mostem wiodącym do wieży Eiffla, przez pomnik Adama Mickiewicza, 2 mosty dalej, na którym nasz wieszcz rezolutnie podąża na zachód, czy polską księgarnię na bulwarze Saint-Germain do polskiej biblioteki na wyspie Świętego Ludwika L'Île Saint-Louis. I to właśnie tutaj, kilkadziesiąt metrów od Biblioteki Polskiej, kilkaset metrów od katedry Notre-Dame i przez most dosłownie od jednej z najbardziej prestiżowych paryskich restauracji La Tour d'Argent, znajduje się Cypsel. Nowa restauracja prowadzona przez polskiego mistrza kuchni Marcina Króla. Zapraszam Was na spotkanie z polskim szefem o międzynarodowej renomie i przepraszam za niezbyt dobry dźwięk nagrania. Okazało się, że moje mikrofony wyłapały echo, a kamerki zarejestrowały migotanie romantycznych świeczek na stołach. Kapitalne rozmowy. Panie Marcinie, witam serdecznie w Pana restauracji w Cypsele, niedawno stworzone, piękne miejsce, wyspa Świętego Ludwika, sam środek Paryża, starego Paryża. No ale po drugiej stronie Sekwany, zresztą notabene Pana ulica nazywa się ulicą 2 mostów, przy kolejnym moście przy Sekwanie, jest Tour d'Argent. Tak, jedna z najbardziej znanych restauracji w całym Paryżu. No ale jak robić konkurencję, to najlepszy. To znaczy, nie wiem w jaki sposób robimy konkurencję, tak? To, co my oferujemy naszym gościom jest zupełnie inne od tego, co oni robią. Oni mają oczywiście taki większy grandeur w sobie, większy budżet, większą kliniczkę win. A to, że jesteśmy na tej ulicy, to się stało przez przypadek, tak? Nie szukaliśmy dokładnie lokalizacji na tej ulicy. Najpierw szukaliśmy lokali w Piątce, i potem właśnie tak potknęliśmy się i trafiliśmy na tą wyspę. Mieliśmy już jeden lokal na tej wyspie, który niestety nam przepadł. No i po prostu pojawiło się to miejsce i je zabraliśmy, więc tak miało być. Przyznam, że chciałem zrobić z Panem tą rozmowę z 3 powodów. Po pierwsze, jako zawodowy inwestor sporo podróżuję, to człowiek wieczorami odwiedza ciekawe restauracje i świt ciekawych hotelów. To żeby do tej, tak powiem, kolekcji sal konferencyjnych wszystkich spotkań coś nowego dołożyć. Po drugie, bardzo mnie ciekawi, jako przedsiębiorcę, to jak mówią Francuzi, défi, czyli challenge, bo Pan się podjął. Zaraz przejdziemy do Pana życiorysu. A po trzecie, konkretna prywata, tak się składa, że znam Pana ojca, z którym kiedyś razem pracowaliśmy gdzieś tam w firmie i kiedy Grzegorz mi powiedział, że syn po kilku różnych restauracjach na świecie nareszcie założył restaurację w Paryżu, a nie wiele czasu między Warszawą i Paryżem, postanowiłem jak tym razem nie odpuścić okazji i troszeczkę Pana podpytać. Zanim zaczniemy rozmowę, pozwolę sobie przypomnieć, że partnerem merytorycznym Kapitalnych Rozmów jest Towarzystwo Ekonomiczne Polskie. Kapitalne rozmowy. Panie Marcinie, jest Pan właściwie wędrującym szefem. Słucham? Jest Pan właściwie wędrującym szefem. No i jak najbardziej. Przynajmniej byłem przez całe życie, tak? Teraz to będę wszystko. Najpierw było się, proszę mi poprawiać, ale najpierw była koordynatka NOMA, gdzie miał Pan być 2 tygodnie, a dotrwał Pan na rok, Ponad rok, no tak. Okay. Potem Pan był w Chile, w Borago, Tak jest. gdzie zresztą poznał Pan swojego obecnego Biznespartnera Quentina, który był tam sommelier. Dokładnie. Czyli Pan kuchni polega Salon Bar. Potem był Sztokholm, Olsen Krop, Paryż, po raz pierwszy, Chateaubriand, dokładnie. Okay. Potem Tokio, dosyć daleko, gdzie robił Pan siostrzaną operację NOMY. Dokładnie. Okay. Potem znowu Pan wrócił do Paryża. Tak. Do Sota, z którym ma Maison przez 3 lata. No i po tej całej podróży światowej, to był wędrujący Polak, bo wędrujący Holendyk pracuje, wybrał jednak Paryż. Dlaczego? To znaczy przede wszystkim tak. Składniki tutaj są najlepsze na świecie. Wino też.
a już było tutaj tyle lat. Miałem wszystkie kontakty, jeśli chodzi właśnie o składników, o wino, o znajomych, o pracę, że wydawało się to po prostu najbardziej logiczne miejsce. Tak? Też zanim trafiliśmy do Paryża, to wtedy próbowaliśmy otworzyć restaurację w Londynie, ale tam po prostu z poziomem czynszu i cenami to po prostu zupełnie by nam nic nie było. Bo co może tłumaczyć, że w Londynie zmienili restaurację w Paryżu. Bo tam jest rynek wyjątkowo ciężki. I tam takie, że tak powiem, małe restauracje, tak jak nasze, no po prostu jest im bardzo ciężko. Tak? Jeśli ktoś nie jest częścią jakiejś ogromnej organizacji czy grupy, jest to prawie niemożliwe. Tak? A tutaj w Paryżu czynsze są niskie, składniki są tańsze i lepszej jakości i po prostu te restauracje mają szansę. Plus jeszcze, to jest niesamowita klientela, jeśli chodzi o Zaraz przejdziemy. Jeszcze jedno pytanie. Cypterek. Dmuchawiec. Dmuchawiec, dokładnie. Bardzo ciekawe skojarzenie z tą gastronomią. No bo zdalnie podobnie jak Dmuchawiec przed dmuchnięciem jest na talerzu, po chwili go nie ma. Czy to takie... To znaczy, przyznam szczerze, że ta nazwa nie została jakoś mocno przemyślana. Na początku chciałem nazwać restaurację Dandelion. Okazało się, że takich knajp już jest naprawdę ogromna ilość na świecie. Jest bardzo słynny bar w Londynie o tej samej nazwie, kolejna restauracja w Paryżu. Więc po prostu pewnego dnia zgooglowałem po prostu synonimy tego słowa. Wyskoczyło Sipsel i na tym zostało. Była to decyzja, tak naprawdę zajęło szukanie nazwy maksymalnie 5 minut. Tak? Więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ani to po prostu ładnie wygląda, ładnie brzmi i na tym to zostało. Jak na restauracji, która działa dopiero od miesiąca, czyli ci rozmawiamy, to ma pan już bardzo dobrze zrobioną promocję. Artykuł Financial Times, kilka artykułów amerykańskich, bardzo ładny są wywiad Financial Times. Wszyscy podkreślają fakt, że stara się pan wnieść nowy oddech do francuskiej kuchni. Przykłada pan dużą uwagę, co pan powiedział na początku, do produktów, do pochodzenia produktów. Jak się to robi? Ile to panu czasu zabiera? Bo restauracja jest otwarta tylko 4 dni w tygodniu. 4 dni w tygodniu. Z reguły restauracje są otwarte 5 dni. Z reguły restauracje często są otwarte 5 dni, ale powiedzmy na tym poziomie, na którym planujemy osiągnąć, restauracje są zazwyczaj otwarte 5 dni, ale tylko i wyłącznie na kolację. Tak? My jesteśmy otwarci w czasie 4 dni, ale codziennie robimy obiad i kolację. Tak? Więc w porównaniu do takiej knajpy, co była tygodniowo 5 serwisów, my operujemy 8. Ile Tak. was jest? Łącznie jest nas 9. 10 osób. 4 osoby w kuchni, 1 na zmywaku i 4 kelnery. No dobrze. Porozmawiajmy o stronie biznesowej, bo rozumiem, że samo w przygotowaniu jest, a może w momencie, kiedy już będzie ta emisja, będzie już dostępny wywiad i prezentacja restauracji polskiej Boga. Państwo tam też było raczej o restauracji, a nas ciekawi, jak się to robi od strony kuchni, czyli jako przedsiębiorcy. Bardzo często polscy przedsiębiorcy młodzi, starsi zresztą też z mojego pokolenia, narzekają na kłopoty w zrobieniu biznesu polskiego. Trudno zakłada firmę, są formalności, są trudności z urzędami, a jednocześnie bardzo wielu z moich znajomych, jak mówię, że mieszkam we Francji i prowadzę firmę we Francji też w Polsce, to mówię, a w Francji to mi się robi okropnie. Jest tak okropnie? Znaczy, jest okropnie pod względem takiej samej biurokracji. Tak? Załatwienie czegokolwiek to jest naprawdę ogromna walka. Tak? Jeszcze nam trwają niektóre procesy, i wizy i tak dalej. Jest to ogromne przedsięwzięcie. Ale jeśli chodzi o same założenie firmy, nie było to takie skomplikowane. Tak? Byliśmy też w stanie zrobić naprawdę poprzód, no i byliśmy już na miejscu. Ale jeśli chodzi o te wszystkie zasady tutaj, co do praw i tak dalej, jest to tutaj wyjątkowo żmudne i skomplikowane. Wszystkie licencje, zgody pracowników. Dokładnie. My akurat dostaliśmy naszą licencję na sprzedaż alkoholu dosłownie dzień przed otwarciem restauracji. Więc Są 4 licencje, prawda? są 4 kategorie licencji.
tak, jest On, Deux, Trois, Quatre, tak, i my mamy licencję numer 3, która się nazywa Grand Restauracja i to nam pozwala sprzedawać alkohol, ale musimy go sprzedawać z jedzeniem. Tak? Tak, z przyjemnością pokazał Państwu bar, ale niestety reklama alkoholu, podcast Sylwia, nie możemy na pewne rzeczy pozwolić, ale wrócę do tego tematu na koniec naszej rozmowy. A jeśli chodzi o zdobycie samego lokalu, bo z tego co mi Pan powiedział przed rozmową, to była kiedyś apteka. A wyście To była, tutaj była apteka w XVII wieku. Tak? W Paryżu to nie och. No. Przez ostatnie 50 lat była to restauracja, która została zamknięta i stała pusta przez 6 lat. I właściciel już był zmęczony restauracjami, z których było za dużo tutaj problemów. I my musieliśmy naprawdę zdobyć nasz cały projekt i go przekonać, żeby on oddał nam tą restaurację i żebyśmy mogli tutaj stworzyć restaurację. No i to był proces, który przekonanie samego trwało miesiąc. Ale to mówimy o właścicielu Budynku. A restauracja była tak powiem z zewnątrz. Restauracja była z zewnątrz, ale przez to, że ona stała pusta przez 7 lat, ona straciła swój, jak to się nazywa tutaj, fond de commerce. No. Tak? Więc my zapłaciliśmy tylko i wyłącznie za klucze i potem wchodziliśmy. Ale ona niestety była w takim stanie, że musieliśmy wszystko wyrzucić i zacząć od nowa. Ile to trwało? Cała restauracja? Remont trwał tutaj 8 miesięcy. Więc to był trudny proces, ale też wiedzieliśmy, że to musieliśmy zrobić. I wiedzieliśmy, ile to będzie trwało. I przez to właśnie w negocjacjach też przenegocjowaliśmy właśnie długi termin, okres, którego nie płacimy czynszu. Więc to nam pomogło. Mogę spytać, że było 10 miesięcy dostaliśmy. czyli prawie No, tak. na Ale o to chodzi, że tutaj po prostu było tyle roboty do zrobienia, że też to uzasadniliśmy, dlaczego potrzebujemy taki ogromny proces i tyle czasu. I to było też mniej więcej, żeby zachować też spokój tego całego budynku, bo właściwie jest właścicielem całego budynku i chcieliśmy też jak najbardziej nas się tak trochę Macie ograniczyć. ograniczenie czasowe, jakąś cichą nocną? My oficjalnie my oficjalnie możemy do 11 posiedzenia operować, ale to jeszcze jeśli ludzie by chcieli sobie troszeczkę dłużej posiedzieć, teoretycznie nic nam tego nie zrobi. Ale co jest ciekawe, że tutaj na tej wyspie jest bardzo ciężko dostać tą licencję 4. Ponieważ tej licencji nie można uzyskać, jeśli lokal jest w obszarze 200 metrów od kościoła lub szkoły. A tutaj mamy jeden z najstarszych kościołów właśnie paryskich. Więc to nieco komplikuje sytuację. Mówimy o pepełnie. Nie, mówimy o Przypomnę Państwu, którzy na pewno tu kiedyś dotrzecie, że dokładnie po drugiej stronie mostu jest katedra Notre Dame. A tutaj na ulicy obok, na samej wyspie jest kościół. no, tak. Bo w obecnej Biblioteki Polskiej nie wpływa na ograniczenia. Tak? Nie, żadne sprawy. Panie Marcinie, powiedział Pan przed naszą rozmową, że finansowo ma Pan zupełnie inwestorów polskich i zagranicznych. Jest to kwestia, tak powiem, poufności biznesowej. Po miesiącu działalności podejrzewam, widząc jak to wszystko działa, jaką Pan robicie, że zaczynacie pomału wychodzić na swoje cudzysłowie w sensie dochodu i kosztów. Tak, znaczy, tak jak Pan mówił, promocja tej restauracji to było coś, co bardzo braliśmy pod uwagę. I dzięki wieloma artykułom i tak dalej, no jesteśmy w stanie wypełnić tą knajpę. No i już dochody wyglądają bardzo zdrowe jak na projekt o takim etapie swojego życia. Więc jesteśmy Jak inwestor miał rozważać inwestycje, to mi się zapytał. nie polecałbym. To mi się zapytał, czy Pan zainwestował? Co? Czy Pan zainwestował? Quentin tak samo. Quentin nie. Ale Quentin jest bardzo mniejszościowym partnerem w tej całej operacji.
Czyli apetyt na ryzyko w wypadku szefa, jak apetyt w gastronomii spory. Gratuluję. A dlaczego pan nie polecał z ciekawości? Znaczy, na restaurację zazwyczaj to po prostu mam ciężki biznes. To jest trudny. I zaraz dam jeszcze trudniejszy punkt. A tak? Także proszę się nie niepokoić w kwestii poziomu ryzyka Ja jestem. potencjalnego zwrotu. Nie jest pan tak pewny. Jest pan jeszcze dobrej linii. Rozumiem, że pana inwestorzy są cierpliwi Najcierpliwiej. i nie będą nudzili za 2 czy 3 lata i mogą spokojnie poczekać. Proszę mi powiedzieć, był taki moment, w którym jako przedsiębiorca, właściciel chciał pan po prostu rzucić rąbem o ścianę, bo też szło naprawdę fatalnie. I najgorszy kłopot możliwy. Znaczy, najgorszy kłopot możliwy. To znaczy, wie pan, było tutaj tyle normalnych kłopotów, non-stop, codziennie byliśmy otoczeni jakimikolwiek kłopotami, że po prostu ja się do tego przyzwyczaiłem. Tak? I też wiedziałem, że w momencie, jak ja stracę kiedykolwiek równowagę, to wszyscy według mnie, wokół mnie też tak zrobią. Więc cały czas po prostu musiałem być spokojny i sobie po prostu radzić. Na pewno oglądane ludzie, którzy chcieliby założyć biznes, choćby od restauracji czy w tak zwanej chorece. Co może im pan powiedzieć? Co jest najważniejsze? Poza właśnie tym moim ulubionym powiedzeniem, które zresztą uwiecznione jest na stadionie Roland Garrosa, zwycięstwo należy do wytrwałości. Poza wytrwałością, co jeszcze trzeba mieć? Znaczy, wytrwałość to jest najważniejsza rzecz. Pasja też, bo trzeba naprawdę to bardzo, bardzo chcieć. No i przede wszystkim trzeba to też lubić, tak? No bo nie jest to rzecz, którą po prostu można zrobić tak. Więc trzeba mieć do tego pasję, żeby mieć chęć po prostu codziennie wstawania z łóżka, żeby pracować też żmudne godziny, no i jest to ciężka fizyczna praca. Jak pan kompletował zespół? Bo posłuchałem, wcześniej rozmawialiśmy tak jak serwisu po angielsku. Znaczy, ekipa jest tutaj bardzo międzynarodowa. Tutaj teraz w kuchni właśnie mamy chłopaka z Nowej Zelandii, jednego właśnie z Londynu, jedną dziewczynę ze Stanów. Tak? I to są po prostu wszyscy ludzie, z którymi pracowałem na różnych etapach swojego życia na całym świecie i oni teraz się wszyscy tak zjechali w Paryżu, żeby złączyć się na ten projekt. Czyli w sumie zespół międzynarodowy interpretuje kuchnię francuską. No i jakoś tak. Jak spojrzał na klientów, Francuzi, Francuzi, Francuzi coś jacy. Mniej więcej jest teraz podział 50-50. Francuzi z wyspy, z całego Paryża. Dużo lokalnych, właśnie z przodu. I to widać, że z czasem to się rozprzestrzenia. Tak? Kapitalne rozmowy. Znacie, że trzeba Marcinowi Królowi pogratulować sukcesu. Przez kilkanaście lat zbierał doświadczenie w najlepszych restauracjach świata, po to, by wreszcie założyć własną w ścisłym centrum stolicy gastronomicznego świata, w której ponad 600 lokali ujęto w przewodniku Michelin. Dla porównania powiem, że w Warszawie jest to około 20 lokali. A że kuchnia Marcina Króla znajduje uznanie, widać nie tylko po pełnej sali, nie tylko po artykułach w prasie anglosaskiej, jak Financial Times, ale także po artykule w paryskim Le Point, a także wkrótce w polskiej edycji Vogue'a. Pokażę Wam przykładowe menu, którym akurat Marcin mnie ugościł, z podpisami zresztą całego zespołu. Przypomnę, że Marcin codziennie tworzy nowe menu w oparciu o produkty, jakie jego starannie dobrani w całej Francji dostawcy danego dnia przywieźli. Słowem, dmuchawiec powstaje co wieczór na nowo. Zapraszam Was serdecznie do Sipsel na Rue de Deux Ponts, na wyspie Świętego Ludwika, w samym centrum Starego Paryża. A Marcinowi Królowi bardzo dziękuję za kapitalną rozmowę, gratuluję kapitalnego pomysłu i myślę, że jego inwestorzy mogą się nie martwić o sukces, choć gastronomia jest trudnym i nieprzewidywalnym biznesem. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Kapitalne rozmowy.